Dziś, jak zwykle, krótki film na temat rośliny, która ostatnio pochłania całą moją uwagę z powodu cudownych leczniczych właściwości, które posiada. A mowa tu o żyworódce. Powiem, jak ją pielęgnować, jak używać w celach leczniczych i profilaktycznych. Zapraszam do oglądania. I od razu chciałam na wstępie powiedzieć, że dzisiaj będę omawiać żyworódkę Dajgremonta, a nie żyworódkę pierzastą, czyli pinnata. Żyworódka Dajgremonta w uprawie doniczkowej dorasta do 80-90 cm wysokości. Do wzrostu potrzebuje dużo światła, jak każda roślina, ale nie lubi bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Jeśli chodzi o podlewanie, to podobnie jak inne sukulenty, należy podlewać ją rzadko, nie częściej niż 1, maksymalnie 2 razy w tygodniu. Roślina ta woli mieć zbyt sucho niż zbyt mokro. Żyworódkę najlepiej hodować na parapecie od strony wschodu. Latem możemy ją wystawić na dwór czy na balkon, ale również dbając, aby bezpośrednie światło słoneczne zbyt długo na nią nie padało. Gdy jest bardzo gorąco, należy ją częściej podlewać. Żyworódka z czasem gubi swoje dolne liście. Należy obserwować, kiedy te liście stają się słabsze, wtedy powinno się je ułamać i zużyć. I jeszcze jedna ważna informacja odnośnie pielęgnacji żyworódki. Co ciekawe, na brzegach jej liści z czasem tworzą się rozmnóżki, które samoistnie opadają, dzięki czemu tworzą się kolejne sadzonki. Gdy zauważysz takie małe sadzonki pod swoją żyworódką, to warto je od razu porozsadzać. A teraz krótko o tym, jak możemy wykorzystać tę roślinę i dlaczego według mnie jest cudownym lekiem na wiele dolegliwości. Oczywiście ja tutaj omawiam żyworódkę Dajgremonta, jednak na stronie doktora Różańskiego znalazłam informację, że żadna z żyworódek, ani pinnata, ani Dajgremonta nie są toksyczne i obie można używać wewnętrznie. Ja postaram się skupić na zewnętrznym stosowaniu, żeby nie wzbudzać kontrowersji, jednak sama stosuję ją czasami wewnętrznie w niektórych przypadkach, o których w dalszej części wspomnę. Liście żyworódki są prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów. Znajdziemy w nich ogromne ilości witaminy C, miedź, mangan, selen, potas, żelazo i wapń. Liście żyworódki działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, niszczą wirusy i grzyby w organizmie. Spotkałam się z informacją, że żyworódka działa nawet na szczepy takich bakterii jak gronkowce czy paciorkowce. Sok z żyworódki wzmacnia układ odpornościowy, działa też przeciwzakrzepowo. Sok z żyworódki robimy w prosty sposób. Ja pokażę Wam, jak ja go robię. W tym celu wcześniej zerwane listki kroję na drobne kawałki i wrzucam do szklanki. Następnie miażdżę je tak, by uzyskać sok. Co jakiś czas można przemieszać. Przekładam całą tą papkę na gazę i dokładnie odciskam. Kilka chwil i już mamy sok z żyworódki. Pewnie zastanawiacie się, jak i na co możemy go używać. Oto kilka możliwości. Przy bólach głowy wcieramy sok w bolące skronie lub czoło. Przy problemach skórnych typu łuszczyca, egzema, trądzik lub atopowe zapalenie skóry kilka razy dziennie przemywamy miejsca takim sokiem z żyworódki. Natomiast gdy problem skórny dotyczy nagłego oparzenia, to przemywamy natychmiast świeżym sokiem takie oparzenie. Sok nie tylko szybko zadziała gojąco, ale też znieczulająco. Sok bardzo pomocny jest też przy opryszce i miałam okazję to ostatnio sprawdzić sama na sobie, gdy podczas przeziębienia u mnie wystąpiła opryszczka. Po posmarowaniu sokiem z żyworódki bardzo szybko zniknęła bez śladu. Także przy problemach z wypadaniem włosów czy upierzem można nacierać skórę świeżym sokiem raz na kilka dni. Przy bólach reumatycznych oraz przy żylakach wcieramy sok w bolące miejsca. Na trudno gojące się rany, obrzęki, długotrwałe stany zapalne również świetnie zadziała.
stosowanie tego soku. Żyworódkę można również stosować na piegi czy inne jakieś przebarwienia skórne, smarując je sokiem aż do wybielenia. Sok z żyworódki przyspiesza również gojenie blizn pooperacyjnych. Oczywiście czasami nie ma czasu, żeby przygotować sok, a na przykład trafi się naszemu dziecku świeża rana, czy zadrapanie lub skaleczenie, czy nawet oparzenie. Wówczas należy zastosować świeży liść. W tym celu wystarczy tylko zdjąć z niego cienką osłonkę, tak jak ja to tutaj robię, a następnie nałożyć go na skórę. Można oczywiście czymś przytrzymać taki okład, na przykład bandażem. I zmieniamy taki opatrunek co kilka godzin, aż do zagojenia. Ponadto taki świeży liść można również przyłożyć do oczu zamiast zakrapiania, gdy tylko zaczynają nas swędzić, czy jest jakaś inna dziwna reakcja, na przykład w wyniku alergii. Oprócz tych podstawowych zastosowań ja stosuję jeszcze żyworódkę w następujących przypadkach. Gdy boli mnie gardło, odłamuję kawałek liścia i chwilę po prostu go żuję. Gdy mam nagle katar, zakrapiam sobie po odrobinie soku do każdego otworu. Podobnie zresztą robię, gdy mam problem z zapaleniem spojówek czy alergią oczną. Spotkałam się z informacjami, że można stosować również taki sok jako kropelki do uszu, pomocniczo w zmianach zapalnych różnego rodzaju. To takie podstawowe zastosowania tej wspaniałej roślinki. Oczywiście jest ich dużo więcej. Ja jak zawsze przedstawiam najważniejsze dla mnie i najprostsze w wykonaniu zastosowania żyworódki, ale zachęcam Was do poszukiwań i zgłębiania wiedzy o żyworódce, bo informacji na jej temat, tej, o której ja dziś mówię, i pierzastej, czyli pinnata, którą można bez obaw stosować także wewnętrznie, również pijąc sok, jest naprawdę bardzo dużo.